Miłość pod wiatrakiem. Anna, 33-letnia nauczycielka języka polskiego z Poznania, po wypaleniu zawodowym i rozstaniu z partnerem, postanawia wyjechać na wieś i przyjąć posadę w małej szkole podstawowej. Przeprowadza się do starego domku po babci. Początkowo czuje się zagubiona w nowej rzeczywistości, ale szybko poznaje lokalną społeczność. Jej uwagę przyciąga Wiktor, samotnik, właściciel dużego gospodarstwa i nowoczesnych wiatraków wiatrowych. Uważany za dziwaka, unika ludzi i nosi w sobie ciężar rodzinnej tragedii. Anna powoli zdobywa jego zaufanie, a między nimi zaczyna rodzić się uczucie. Ich miłość nie jest jednak łatwa. Plotki, różnice w stylu życia, dawne rany i pewien sekret z przeszłości Wiktora mogą wszystko zniszczyć. Deszcz bębnił o dach samochodu, kiedy Anna zatrzymała się na poboczu, by sprawdzić mapę. Wiatr targał gałęziami drzew, a ciemne chmury wisiały nisko nad horyzontem, jakby chciały przytłoczyć wszystko, co znajdowało się poniżej. W radiu grała cicho stara ballada z lat 80., której słowa wydawały się dziwnie adekwatne do jej nastroju. Zmęczenie, niepewność i odrobina nadziei ściskały jej gardło. No dobra, Anka, to już ostatni zakręt. Albo się zakochasz w tej wsi, albo wracasz z podkulonym ogonem do Poznania. Mruknęła do siebie, ruszając w stronę tablicy z napisem Rogowo. Wieś wyglądała jak z obrazka. Brukowana droga, kilka starych domów z czerwonymi dachami i rozległe pola ciągnące się aż po horyzont. Po jednej stronie wiatrak, nowoczesny, wielki, jakby ktoś postawił go tu z przyszłości. Po drugiej, zaniedbany, ale uroczy domek z białym płotem i starym dębem w ogrodzie. To miał być jej nowy dom. Kiedy Anna wysiadła z auta, poczuła charakterystyczny zapach wsi, wilgotnej ziemi, liści i drewna. I coś jeszcze, zapach świeżego początku. Nazajutrz rano obudziło ją pianie koguta i stukot deszczu na parapecie. Wstała niechętnie, z kubkiem kawy w ręku podeszła do okna. W oddali dostrzegła postać mężczyzny przy traktorze. Był wysoki, ubrany w ciemną kurtkę i czapkę z daszkiem. Nawet z tej odległości widać było, że porusza się z pewną surowością, jakby każdy ruch był wyważony. To był Wiktor. Wiedziała już od sąsiadki, że to on jest właścicielem wiatraka i gospodarstwa na końcu wsi. Mówią, że nie rozmawia z ludźmi, że od lat nikogo do siebie nie zaprasza. Ale Anna widziała coś innego, samotność. Tę samą, którą czuła, kiedy stała wieczorami przy oknie w swoim poznańskim mieszkaniu. Nie wiedziała jeszcze, że właśnie patrzy na mężczyznę, który odmieni jej życie. Anna spędziła większość dnia na rozpakowywaniu pudeł, układaniu książek i ustawianiu kuchennych naczyń na półkach. Każda rzecz miała swoje miejsce, tak jakby próbowała nadać sens tej niepewnej nowej rzeczywistości. W tle grało radio, a zapach świeżo zaparzonej herbaty mieszał się z nutą kurzu i drewna. Około 14 ktoś zapukał do drzwi. Zaskoczona, otworzyła. Przed progiem stała starsza kobieta z chustką na głowie i siatką w ręku. Dzień dobry, ja jestem Ela, mieszkam tu naprzeciwko. Pomyślałam, że nowej sąsiadce może się przydać trochę domowego ciasta i słoik ogórków. Uśmiechnęła się ciepło. Ojej, dziękuję. To bardzo miłe z pani strony. Proszę wejść, choć jeszcze bałagan. Ela weszła do środka, jakby była tam już setki razy. Rozsiadła się przy kuchennym stole i zaczęła wypytywać Annę o wszystko. Skąd jest, czemu się przeprowadziła, czy zamierza zostać na stałe. Anna, z początku nieco spięta, szybko rozluźniła się pod wpływem serdeczności starszej sąsiadki. A co pani wie o tym Wiktorze z końca wsi? Zapytała mimochodem, wlewając herbatę do kubków. Ela uniosła brew. A, Wiktor, porządny chłop, tylko zgasł po tym, co się stało. Żona mu zmarła, a syn wyjechał za granicę. Od tamtej pory sam siedzi, do ludzi mało mówi. Ale serce to on dobre ma, jak złoto. Anna skinęła głową. Nie chciała wypytywać zbyt natarczywie, ale coś w tej opowieści ją poruszyło. Gdy Ela wyszła, słońce zaczęło przebijać się przez chmury. Anna założyła kurtkę i wyszła na spacer polną drogą. Powietrze było rześkie, pachniało ziemią i życiem. Po kilku minutach zobaczyła wiatrak, ogromny i majestatyczny, a pod nim Wiktora. Stał, oparty o belkę i patrzył w niebo. Anna przystanęła, a on spojrzał w jej stronę. Ich spojrzenia spotkały się na ułamek sekundy. Krótko skinął głową, jakby nie był pewien, czy powinien się odezwać. Piękne miejsce, powiedziała w końcu Anna, zbliżając się. Wiktor wzruszył ramionami.
A i owszem, mruknął. Ale bywa ciche, za ciche. Nie odpowiedziała, tylko stanęła obok, patrząc razem z nim na wiatrak, który kręcił się leniwie na tle zachodzącego słońca. Nie wiedzieli jeszcze, że ta chwila zmieni wszystko. Nie spodziewałam się, że będzie tu aż tak spokojnie, powiedziała po chwili Anna, próbując przełamać ciszę. Wiktor spojrzał na nią kątem oka. A czego się pani spodziewała? Miasta pod ręką? Kina? Marketów? Uśmiechnęła się lekko. Nie, raczej, chyba trochę samotności. Ale z tych, które dobrze robią na duszę. Samotność, powtórzył Wiktor, jakby smakował to słowo. Rzadko dobrze robi, jak trwa za długo. Zapadła cisza. Tylko wiatr szumiał w wysokich trawach i skrzydłach wiatraka. Anna przyglądała się mu z boku. Jego twarz była surowa, zarysowana mocnymi rysami, ale oczy miał łagodne, choć jakby zmęczone. Jakby wiele już widziały. Chciałam podziękować zaczęła, ale urwała, bo nie wiedziała właściwie za co. Wiktor uniósł brew. Za to, że pan nie uciekł na mój widok, dokończyła z uśmiechem. On też się lekko uśmiechnął. Jeszcze nie. Wtem, gdzieś z oddali, zaszczekał pies, a za zakrętem pojawił się stary traktor. Wiktor wyprostował się. Muszę wracać. Robota sama się nie zrobi. Anna skinęła głową. Oczywiście. Do zobaczenia. Może, rzucił przez ramię, ale jego ton nie brzmiał jak odmowa. Wieczorem, siedząc już w swoim domku z kocem na ramionach i herbatą w dłoni, Anna zapisała w notesie kilka słów. Czasem jedno spojrzenie mówi więcej niż rozmowa. A jedno spotkanie może zmienić kierunek, w którym wieje wiatr. Czuła, że coś się w niej przesuwa. Powoli, niepewnie, ale nieodwracalnie. Nazajutrz Anna zjawiła się w szkole, gdzie miała uczyć języka polskiego. Budynek był stary, ale zadbany, z odrapaną tablicą informującą o imieniu patrona i kolorowym murałem namalowanym przez dzieci. Dyrektorka, niska kobieta w okularach o życzliwym spojrzeniu, przyjęła ją z otwartymi ramionami. Cieszymy się, że do nas pani dołączyła. Dzieciaki potrzebują kogoś, kto tchnie w nie odrobinę pasji. A ja czuję, że pani właśnie taka jest, powiedziała z uśmiechem. Z każdą kolejną chwilą Anna czuła, jak napięcie schodzi z jej ramion. Dzieci przyjęły ją z nieśmiałym zainteresowaniem, ale bez niechęci. W jednej z przerw zaczepiła ją mała dziewczynka, Zosia, z 2 kitkami i kolorowym plecakiem. Pani tu będzie na zawsze? Zapytała poważnie, jakby to było pytanie o sprawy ostateczne. Na razie na długo, odpowiedziała Anna z uśmiechem. A może i na zawsze, kto wie? Zosia kiwnęła głową. Dobrze, bo lubię pani głos. Po południu Anna poszła na zakupy do jedynego sklepu we wsi. Pani z dzisiaj, ekspedientka, już wiedziała, kim jest. I nie była jedyna. Każde spojrzenie, każde dzień dobry niosło w sobie nutę ciekawości. Ludzie w małych miejscowościach wiedzą więcej, niż sami przyznają. Wychodząc ze sklepu z siatką warzyw i świeżym chlebem, niemal wpadła na Wiktora. On również trzymał siatkę, z której wystawał słoik musztardy i paczka gwoździ. Znowu pani, mruknął. Przypadek czy przeznaczenie? Uniósł brew. Raczej przypadek, ale niektóre przypadki bywają uporczywe. Odparł sucho, choć w jego oczach mignął cień rozbawienia. Anna ruszyła w stronę domu, ale po kilku krokach odwróciła się. Wie pan co? Może kiedyś pokaże mi pan ten swój wiatrak z bliska. Zawsze mnie ciekawiło, jak to działa. Wiktor spojrzał na nią przez dłuższą chwilę. Jakby rozważał, czy warto otwierać drzwi, które od dawna były zamknięte. Może kiedyś, odpowiedział w końcu i ruszył w przeciwną stronę. Anna patrzyła za nim, dopóki nie zniknął za zakrętem. I wtedy, pierwszy raz od dawna, poczuła coś dziwnego, niepokój zmieszany z nadzieją. Jakby coś się właśnie zaczęło. Pierwszy tydzień w Rogowie minął zaskakująco szybko. Anna, choć nadal czuła się jak gość w nowym życiu, zaczęła łapać rytm wsi. Dni upływały między lekcjami, krótkimi pogawędkami z sąsiadami i samotnymi wieczorami przy książce lub kubku herbaty. Czuła się zmęczona, ale w inny sposób niż w mieście, bardziej fizycznie niż emocjonalnie. I było to uczucie, do którego mogłaby się przyzwyczaić. W piątek po południu wracała z pracy polną drogą, kiedy znów zobaczyła Wiktora. Stał przy jednym z wiatraków, z rękami w kieszeniach i wzrokiem wbitym w niebo. Tym razem nie zamierzała udawać, że go nie widzi. Dzień dobry, zawołała. Odwrócił się i skinął głową. Dzień dobry, pani Anno. Po prostu Anna, poprawiła go, zbliżając się.
Nie lubię tej oficjalności, a ja lubię dystans. Rzucił sucho, ale nie odwrócił się, co można było uznać za postęp. Zapadła cisza, ale nie była nieprzyjemna. Tylko wiatr i szum skrzydeł wiatraka wypełniały przestrzeń między nimi. Zawsze chciałam zobaczyć, jak to działa, powiedziała w końcu, wskazując na metalową konstrukcję. Wiktor westchnął cicho, jakby walczył ze sobą przez chwilę, a potem skinął głową w stronę schodków prowadzących do niewielkiego pomieszczenia pod wiatrakiem. Chodź. Wnętrze było chłodne i pachniało smarem. Wiktor wskazał na panel sterowania, opowiedział o turbinach, o tym, jak monitoruje produkcję prądu i sprzedaż do sieci. Mówił rzeczowo, ale Anna widziała w jego oczach błysk pasji. Tu, przy maszynie, czuł się pewnie. Jak u siebie. To trochę jak serce. Pompuje energię do świata. Zauważyła, dotykając dłonią zimnej obudowy. I czasem się zacina, odparł. Jak wszystko, co żywe. Uśmiechnęła się. Było w nim coś surowego i prawdziwego. Coś, czego nie znała z miasta. Nie był typowym rozmówcą, ale każde jego słowo ważyło więcej niż 1000 wypowiedzianych w pośpiechu zdań. Wiesz, zaczęła, ale znów urwała. Spojrzał na nią uważnie. Co? Nic. Chyba po prostu dobrze tu być. Cicho, bez udawania. Po raz pierwszy zobaczyła, jak Wiktor się uśmiecha. Nieco niepewnie, jakby nie robił tego od dawna. Rzadko ktoś to rozumie, zwłaszcza przyjezdni. Może jestem wyjątkiem, może. Kiedy wracała do domu, wiatr rozwiewał jej włosy, a słońce zachodziło powoli za linię pól. W dłoni trzymała śrubkę, którą Wiktor dał jej na pamiątkę z żartem, że, jakby świat się rozpadł, to zawsze coś się przyda. Tego wieczoru w notesie zapisała. Niektóre serca też trzeba umieć naprawiać. Najpierw jednak trzeba znaleźć, gdzie są popękane. Następnego dnia Anna nie mogła przestać myśleć o Wiktorze. O jego oczach, które choć chłodne, zdawały się skrywać coś delikatnego. O sposobie, w jaki mówił o wiatrakach, z pasją, której nie spodziewała się po kimś tak zamkniętym. A najbardziej o jego uśmiechu. Nieśmiałym, krótkim, ale prawdziwym. W sobotę rano pogoda była kapryśna. Raz słońce, raz przelotny deszcz. Anna postanowiła upiec szarlotkę. Kuchnia w jej nowym domu jeszcze nie pachniała domem, ale zapach jabłek i cynamonu zaczął coś w niej budować. Około południa przyszła Ela. Widziałam cię z Wiktorem. Od razu przeszła do rzeczy. Nieczęsto z kimkolwiek rozmawia. Anna wzruszyła ramionami, ale policzki miała lekko zaróżowione. Tylko mi pokazał wiatrak. Ciekawie opowiada. Ela spojrzała na nią badawczo. No, on to dobry chłop. Tylko życie mu dało po głowie. Żona, Aneta, zmarła na raka, młodo. Syn miał wtedy 15 lat, a teraz jest w Norwegii, tam pracuje. Wiktor został sam. I tak już zostało. A on? Nie ma tu nikogo? Rodziny? Brat w mieście, ale kontakt słaby. Taki już jest. Zamyka się. Ale jak już kogoś wpuści do serca, to na dobre. Słowa Eli utkwiły Annie w głowie. Wieczorem zebrała się na odwagę. Szarlotkę zapakowała do blaszki i z ciastem pod pachą ruszyła w stronę gospodarstwa Wiktora. Wiatr ucichł, a niebo miało barwę rozlanej herbaty. Gdy zapukała, drzwi otworzyły się niemal natychmiast. Wiktor wyglądał na zaskoczonego. Przyniosłam ciasto, jabłkowe. Uznałam, że dobrze smakuje po pracy. Patrzył na nią przez dłuższą chwilę. Potem wziął blachę i cofnął się o krok. Wejdź. Dom był prosty, czysty, ale surowy. Mało ozdób, dużo drewna i narzędzi. W kuchni pachniało kawą. Chcesz herbaty? Zapytał cicho. Chętnie, odpowiedziała. Usiedli naprzeciwko siebie. Przez chwilę jedli w milczeniu. Anna czuła się dziwnie spokojna, mimo ciszy, która normalnie by ją peszyła. Ciasto dobre, mruknął w końcu. Dzięki, dawno nie piekłam. Miasto mnie rozleniwiło. Spojrzał na nią uważnie. Czemu wyjechałaś z Poznania? Zaskoczył ją bezpośredniością. Bo tam się skończyłam. Tutaj chcę się zacząć od nowa. Wiktor pokiwał głową, jakby rozumiał więcej, niż powiedziała. Czasem trzeba wszystkiego od nowa. Tylko najpierw trzeba znaleźć, co jeszcze zostało z dawnych rzeczy. Popatrzyli na siebie. Długo, bez słów, ale w tym spojrzeniu było coś więcej niż rozmowa. Kiedy wychodziła od Wiktora, niebo było już granatowe, a powietrze pachniało zbliżającą się nocą. Gospodarstwo stało cicho, jedynie kot przemykał przez podwórze, jakby pilnował jego spokoju. Anna obejrzała się jeszcze raz, zanim zamknęła furtkę. Wiktor stał w drzwiach, oparty o framugę. Nie mówił nic, ale jego obecność była jak obietnica.
Niejasna, ale wyczuwalna. Niedzielny poranek przyniósł słońce i gwar kościelnych dzwonów. Anna nie była szczególnie religijna, ale postanowiła pójść do kościoła, nie tyle z potrzeby duchowej, co z ciekawości i chęci bycia częścią lokalnej społeczności. Kościół był mały, biały, z drewnianą dzwonnicą i ławkami, które pamiętały pokolenia wiernych. Ludzie witali ją uśmiechem i lekkim skinieniem głowy. Czuła się nieswojo, ale nie obco. Kiedy usiadła, spojrzała mimowolnie w bok. Wiktora nie było. Po mszy Ela podeszła do niej i szepnęła konspiracyjnie: nie przychodzi. Od lat, od pogrzebu żony nie przekroczył progu kościoła. Anna skinęła głową. Zaczynała rozumieć, że każda jego decyzja, każdy ruch to cienka nić prowadząca do czegoś głębszego. Popołudnie spędziła w ogrodzie. Przycinała stare gałęzie, przesadzała cebulki, sadziła zioła, których nazwy znała tylko z internetu. Praca rękami uspokajała. Miała wrażenie, że z każdym wbiciem łopaty, z każdym wyrwanym chwastem pozbywa się kawałków przeszłości, które ciążyły jej przez lata. Kiedy pod wieczór usiadła na schodkach werandy z kubkiem herbaty, usłyszała znajomy stukot kroków. Serce jej zabiło mocniej. Wiktor. Pomyślałem, że oddam blaszkę. Trzymał ją niezgrabnie w dłoni. I może zapytam, czy potrzebujesz czegoś do ogrodu. Mam narzędzia. A może po prostu chcesz pogadać? Zapytała spokojnie. Zawahał się. Może, ale nie jestem w tym dobry. Ja też nie, ale możemy razem się uczyć. Uśmiechnął się. Prawdziwie. Usiadł obok niej na schodkach. Milczeli, ale tym razem cisza nie była przeszkodą. Była mostem. Ładnie tu masz, powiedział po dłuższej chwili, patrząc na grządki, które Anna zaczęła formować wzdłuż płotu. Dopiero początek, ale chcę, żeby było zielono. Żeby pachniało latem, nawet w listopadzie, odpowiedziała z uśmiechem. Wiktor kiwnął głową, a potem sięgnął do kieszeni i wyjął niewielki woreczek. To nasiona mięty. Z mojego ogrodu. Od lat rośnie w jednym miejscu, ale pomyślałem, że może u ciebie też się przyjmie. Anna wzięła woreczek jak coś cennego. To był prosty gest, ale miała wrażenie, że właśnie dostała coś więcej niż roślinę. Dostała znak, że on ją do siebie dopuszcza. Dziękuję. Posadzę ją przy wejściu, żeby zawsze pachniało powitaniem. Wiktor wstał i otrzepał dłonie z kurzu. Jakbyś potrzebowała narzędzi albo, nie wiem, pomocy z czymkolwiek, jestem niedaleko. Wiem. I ja też tu jestem, odpowiedziała. Zanim odszedł, spojrzał na nią raz jeszcze. W oczach miał coś łagodnego. Zniknął za furtką bez słowa. Wieczorem Anna długo nie mogła zasnąć. Leżała na łóżku z otwartym notesem i długopisem w dłoni. Słowa same układały się w głowie. Są ludzie, którzy wchodzą do naszego życia cicho, jak cień drzewa w letnie popołudnie. Nie pytają, nie pukają, ale kiedy już wejdą, trudno sobie wyobrazić krajobraz bez nich. Zamknęła zeszyt i zgasła lampkę. W Rogowie zrobiło się całkiem cicho, ale to była ta dobra cisza, ta, która nie boli. Wiosna rozgościła się w Rogowie na dobre. Słońce wschodziło wcześniej, a zapach kwitnących drzew owocowych mieszał się z wilgocią ziemi. Anna coraz lepiej odnajdywała się w wiejskim rytmie. Lekcje, ogród, sąsiedzi, a wieczorami samotne spacery i rozmowy z Wiktorem. Spotykali się częściej, najpierw przypadkiem, potem coraz bardziej celowo. Tego dnia wracała ze szkoły z bukietem rysunków od dzieci, kiedy pod bramą zauważyła nieznajomy samochód. Biały, błyszczący, zdecydowanie z miasta. Zmarszczyła brwi. Przy furtce stał Jarek, jej były partner. Ten, który kiedyś mówił, że życie z nią to ciągłe próby naprawiania czegoś, co nie działa. Cześć, Anka, powiedział, jakby nie minęły 2 lata. Stanęła jak wryta. Co ty tu robisz? Dowiedziałem się od wspólnych znajomych, że się wyprowadziłaś. Szukałem cię, chciałem porozmawiać. Jego głos był miękki, a oczy błagały o uwagę. Po 2 latach, wiem, zawaliłem, ale zrozumiałem, co straciłem. Anna odwróciła się i otworzyła furtkę. Nie mam ochoty rozmawiać teraz. Moje życie nie potrzebuje dramatów. Przyjechałem aż tutaj. Zaczął, ale urwał, bo z ogrodu obok wyszedł Wiktor. Zobaczył ich i zbliżył się bez pośpiechu, z narzędziem w ręce. Wszystko w porządku? Zapytał spokojnie, patrząc raz na Annę, raz na Jarka. Tak, odpowiedziała Anna. To ktoś z przeszłości. Jarek spojrzał na Wiktora z mieszanką zaskoczenia i niepokoju. Kim on jest? Zapytał. Anna spojrzała na Wiktora. Przez chwilę milczała, a potem powiedziała tylko:
Kimś, kto mnie nie zostawił, kiedy było trudno. Cisza między nimi gęstniała. Odjeżdżaj, Jarek, i nie wracaj, dodała spokojnie. Jarek spojrzał na nią jeszcze raz, jakby chciał coś powiedzieć, ale potem wsiadł do auta i odjechał, zostawiając za sobą tylko kurz na drodze. Wiktor milczał, nie pytał, po prostu był. Przeszłość potrafi być uparta, powiedziała Anna. Ale to, co ważne, zostaje, odpowiedział. A resztę można wyplewić, jak chwasty. Uśmiechnęła się przez łzy. To może pomożesz mi trochę w tym ogrodzie? Chętnie. I zaczęli razem kopać w ziemi, nie mówiąc zbyt wiele, ale czując wszystko. Wieczorem Anna siedziała na werandzie, popijając ziołową herbatę. Słońce chyliło się ku zachodowi, a niebo było różowo-złote, jakby ktoś delikatnie rozwodnił farby na płótnie. Dzień był długi, intensywny, nie tylko przez pojawienie się Jarka, ale przez wszystko, co w niej to poruszyło. Nie bała się go, nie miała do niego żalu, ale jego obecność przypomniała jej, ile czasu zmarnowała na czekanie, aż ktoś ją pokocha taką, jaka była. Teraz czuła, że nie musi już czekać, że to, co ma, powoli i ostrożnie, buduje się obok, tu, w Rogowie. Wiktor pojawił się bez zapowiedzi, jak zwykle. Przyniósł ze sobą termiczny kubek z kawą i ciepły chleb, własnego wypieku. Mówiłaś, że lubisz prostotę, rzucił, siadając obok. Anna uśmiechnęła się i wzięła kubek do ręki. Mówiłam też, że nie potrzebuję niczego. A jednak, miło, że jesteś. Patrzyli razem na zachodzące słońce. Ten facet, zaczął Wiktor, ale nie skończył. Nie martw się, on należy do przeszłości, a ja chcę żyć teraz. Tu. Wiktor spojrzał na nią uważnie. To trudne, odciąć się, naprawdę, wiem, ale mam wrażenie, że Rogowo to moje nowe życie. I może, ty też jesteś jego częścią. Zamilkli. W ciszy było więcej treści niż w 1000 słów. Ich dłonie, leżące na drewnianej ławce, przypadkowo się zetknęły. Nie cofnęli się, nie trzeba było więcej. Później tej nocy Anna znów sięgnęła po notes. Niektóre spotkania są jak wiosna. Nie pytają, czy mogą przyjść. Po prostu rozkwitają. W ciszy, w cieple, w obecności, która leczy. Zamknęła zeszyt i położyła się spać, po raz pierwszy od dawna czując, że już nie jest sama. Szkoła tętniła życiem. Dzieci biegały po korytarzach z kolorowymi plakatami, a nauczyciele szeptali coś nerwowo w pokoju nauczycielskim. Zbliżał się coroczny festyn wiosenny, najważniejsze wydarzenie w całej okolicy. Dla wielu mieszkańców Rogowa była to okazja do spotkań, wspólnego śmiechu i, oczywiście, konkursu na najlepsze domowe wypieki. Anna została wciągnięta w wir przygotowań szybciej, niż zdążyła zaprotestować. Dostała zadanie koordynowania szkolnego przedstawienia. Dzieci miały odegrać legendę o księżycu i słońcu. Prostą, wzruszającą opowieść o tym, jak miłość potrafi pokonać czas i odległość. Wieczorami pisała scenariusz, szyła stroje i malowała dekoracje, a Wiktor pomagał. Bez słów. Przynosił deski do sceny, wbijał gwoździe, zawieszał reflektory. Nie pytał. Po prostu był. Mógłbyś wpaść w sobotę na festyn, powiedziała pewnego wieczoru, kiedy razem malowali kartonowe gwiazdy. Tłumy to nie moja bajka, mruknął. Wiem, ale może to dobry moment, żeby znów poczuć, że jesteś częścią tej wsi. Że nie tylko wiatraki mają cię dla siebie. Spojrzał na nią długo, a potem tylko skinął głową. Dobrze, przyjdę. W sobotę od rana Anna biegała po terenie szkoły z listą w dłoni. Uczniowie przynosili ciasta, ojcowie stawiali stoły, a Ela doglądała bigosu z miną generała. Cała wieś przyszła. Starsi, młodsi, dzieci w koralikach i panowie w kapeluszach. Była muzyka, śmiech, zapach ciasta drożdżowego i kiełbasy z grilla. Kiedy zaczęło się przedstawienie, Anna stanęła z boku sceny, z dumą obserwując swoje dzieciaki. Grały pięknie, czasem nieporadnie, ale szczerze. Sala śmiała się i wzruszała na przemian. A potem, wśród tłumu, zobaczyła go. Wiktora. Stał z tyłu, oparty o drzewo, w ciemnej koszuli i kurtce. Patrzył, uważnie, cicho. Po spektaklu podszedł do niej powoli, z bukietem polnych kwiatów w dłoni. Dla reżyserki, powiedział, podając jej kwiaty. Pięknie zagrałaś w ich sercach. Anna uśmiechnęła się szeroko. A ty pięknie zagrałeś obecnością. Chciała coś dodać, ale przerwał im głos Zosi. Pani Anno. Wygrała pani ciasto, 2. miejsce. Zanim się zorientowała, cała sala klaskała,
a ktoś wręczał jej dyplom z napisem najdelikatniejsza szarlotka festynu. Wiktor spojrzał na nią z błyskiem w oku. Wygląda na to, że dziś wszystko się udało. Jeszcze nie wszystko, odparła cicho, zerkając na jego dłoń. Nieśmiało, ale pewnie, wsunęła swoją w jego. I tym razem nie cofnął. Wieczorem, gdy festyn dobiegł końca, a ostatnie dzieciaki zjadły swoje waty cukrowe, Anna i Wiktor wracali powoli przez wieś. Cisza, jaka zapadła po całodziennym zgiełku, była niemal święta. Polna droga prowadząca do jej domu mieniła się odblaskami księżyca, a powietrze pachniało dymem z ognisk i wiosennym chłodem. Dawno nie widziałem tylu uśmiechów naraz, powiedział Wiktor, zerkając na nią z boku. Bo tu są ludzie, którzy naprawdę się lubią i potrafią cieszyć się z prostych rzeczy. Myślę, że to właśnie kocham w tej wsi. A co jeszcze kochasz? Zapytał cicho, jakby mimochodem. Anna przystanęła, spojrzała mu w oczy, poważnie, bez uśmiechu. Ciebie. Wiktor wstrzymał oddech. Zdawało się, że cały świat się zatrzymał. Potem ostrożnie ujął jej twarz w dłonie, jakby bał się, że zniknie. Ja też, Anno, ale boję się, że znowu coś stracę. Że ty odejdziesz, jak inni. Ja nie chcę być inni. Ja chcę być tu, z tobą, na dobre i na trudne. Przytulił ją mocno. Po raz pierwszy tak naprawdę, bez wahania. Jego dłonie były szorstkie, ale ciepłe. Czuła w jego uścisku wszystko, ból, nieufność, potrzebę, ale też miłość. Następnego dnia rano Anna zastała w swojej skrzynce na listy białą kopertę bez znaczka. Rozpoznała pismo Wiktora. Kiedy człowiek przestaje się bać straty, zaczyna żyć naprawdę. Dziękuję ci, że mnie tego uczysz. Na końcu był tylko jego podpis. Bez słów, bez zbędnych zapewnień, ale Anna wiedziała, ten mężczyzna, zamknięty, milczący, ostrożny, powoli otwierał się przed nią. I ona czuła, że właśnie tu, pod wiatrakiem, znalazła to, czego tak długo szukała. Tego samego dnia, późnym popołudniem, Anna siedziała na werandzie z herbatą i listem od Wiktora w dłoni, kiedy usłyszała zgrzyt otwierającej się furtki. Podniosła wzrok. Nie był to Wiktor. Młody mężczyzna, może 20-paroletni, z plecakiem przewieszonym przez ramię, szedł w jej stronę z niepewnym uśmiechem. Miał ciemne oczy i znajome rysy twarzy. Zatrzymał się kilka kroków przed nią. Przepraszam, szukam pana Wiktora Grala. To jego gospodarstwo? Zapytał. Nie, to dom obok. Anna wstała i podeszła bliżej. Pan do niego z rodziny? Tak, jestem jego synem, Michał. Serce Anny zabiło mocniej. On nie wie, że przyjechałem. Chciałem po prostu przyjść i zobaczyć. Najpierw z daleka. Dobrze, że przyszedłeś. Uśmiechnęła się ciepło. Poczekaj chwilę. Pójdę po niego. Wiktor zastygł, gdy Anna powiedziała, kto czeka przed jego domem. Przez chwilę wyglądał, jakby nie mógł oddychać. Michał? Mój Michał? Zapytał tylko, szeptem. Tak, i wygląda na to, że bardzo chce cię zobaczyć. Nie odpowiedział, tylko ruszył powoli w stronę furtki. Anna została w tyle, nie chcąc zakłócać tej chwili. Obserwowała, jak Wiktor staje twarzą w twarz z synem. Przez długi moment nie padło ani jedno słowo. Potem Michał podszedł i objął ojca. Mocno, bez wahania. Wiktor odwzajemnił uścisk, ściskając oczy, jakby bał się, że to sen. Wieczorem Wiktor zapukał do drzwi Anny. Miał na sobie tę samą kurtkę, ale jego twarz wyglądała inaczej. Była pełna emocji, których wcześniej tak skrzętnie unikał. Dziękuję ci, powiedział cicho. Gdyby nie ty, może bym nigdy nie zobaczył syna. Może by się nie odważył wrócić. Czasem wystarczy jedna otwarta furtka, odparła Anna. Wiktor podszedł bliżej, delikatnie wziął ją za rękę. Nie wiem, co przyniesie jutro, ale dziś jestem szczęśliwy. Po raz pierwszy od lat. Ja też, szepnęła, a potem po prostu trwali, razem, w ciszy, która nie bolała. W cieple, które wreszcie miało dom. Michał został na kilka dni. Mieszkał u ojca, a Anna widywała go niemal codziennie. Był uprzejmy, ciepły, ale nosił w sobie niepokój. Miał zwyczaj często spoglądać w telefon, jakby na coś czekał. Gdy Anna próbowała z nim rozmawiać dłużej, szybko zmieniał temat. Wiktor cieszył się jego obecnością, choć w jego zachowaniu widać było napięcie, jakby bał się, że ten moment może się skończyć równie nagle, jak się zaczął. Pewnego wieczoru, gdy Michał przyszedł do niej pożyczyć książkę, Anna zauważyła, że jego dłonie drżą. Wszystko w porządku? Zapytała cicho.
Chciał odpowiedzieć, ale milczał. Dopiero po chwili, z ciężkim westchnieniem, usiadł przy stole. Muszę wyjechać, powiedział. Jutro. Praca mnie wzywa. Norwegia? Nie, już nie. Spojrzał na nią z powagą. Prawdę mówiąc, uciekłem stamtąd. Zostawiłem wszystko. Pracę, mieszkanie, kobietę. Ona była trudna, kontrolująca. Miałem tego dość. Musiałem się wyrwać. I co teraz? Nie wiem. Może tu zostanę na dłużej. Może zacznę od nowa, ale muszę to ojcu powiedzieć powoli. Nie chcę, żeby myślał, że znów zniknę bez słowa. Anna zrozumiała. Wiedziała, jak to jest bać się zawieść tych, których się kocha. Tymczasem w szkole zbliżały się egzaminy ósmoklasistów. Anna spędzała wieczory z uczniami na korepetycjach. Czuła się potrzebna, ale też zmęczona. Wiktor coraz częściej zaglądał z kolacją, termosem z kawą albo tylko, by posiedzieć chwilę w ciszy. Jednego wieczoru, gdy leżała w łóżku, zadzwonił telefon. Numer nieznany. Dobry wieczór. Czy rozmawiam z Anną Kowalską? Tak, przy telefonie. Nazywam się Weronika Wysocka. Dzwonię z Poznania, z wydawnictwa edukacyjnego Nowa Myśl. Przepraszam za godzinę, ale otrzymaliśmy pani scenariusz lekcji przesłany kilka miesięcy temu. Jesteśmy zainteresowani współpracą. Chcielibyśmy zaproponować pani pracę redaktora merytorycznego. W Poznaniu, na etacie. Anna zamilkła. Poznań. Etap, który zostawiła. Miasto, które ją wypaliło, a teraz znów ją przyciągało. Propozycją rozwoju, prestiżem, karierą. Dziękuję za telefon. Muszę to przemyśleć, powiedziała cicho. Następnego dnia powiedziała Wiktorowi. Słuchał jej spokojnie, ale jego twarz ściemniała. Czy to znaczy, że wrócisz? Nie wiem, to tylko propozycja, ale duża. Na jaką długo czekałam? A ja? Zapytał bez emocji. My? Też jesteś ważny. Bardzo, ale to dla mnie szansa. Czasem szansa potrafi zabrać więcej, niż daje. Nie odpowiedziała. W oczach miała łzy, bo może miał rację. Minęły 2 dni, a Anna nadal nie odpowiedziała na ofertę z wydawnictwa. Spacerowała wieczorami po wsi, zaglądała do ogrodu, próbowała zająć się lekcjami, ale myśli wracały jak bumerang. Każdy zakątek domu przypominał jej, jak wiele już włożyła w to miejsce. A każda chwila z Wiktorem przypominała, ile zyskała, gdy wyjechała z Poznania. W sobotę wieczorem Michał zaprosił ich oboje na kolację do ojcowskiego domu. Zaskoczyło ich to, bo dotąd unikał wspólnych posiłków. Kiedy weszli do kuchni, wszystko było przygotowane. Świece, domowy żurek, świeży chleb, a na deser sernik, który podobno sam upiekł. Chciałem wam podziękować, powiedział, siadając naprzeciwko. Za to, że daliście mi miejsce, do którego mogłem wrócić. Ojcu za to, że mimo lat nie zamknął drzwi. A tobie, Anno, za to, że jesteś. Zrobiło się cicho. Tylko zegar na ścianie tykał jednostajnie. Zostaję, dodał w końcu. Kupiłem mały warsztat w Inowrocławiu. Będę pracował z blachą i drewnem. Tak jak zawsze chciałem. Wiktor uśmiechnął się po raz pierwszy tego dnia. Jestem z ciebie dumny, Michał. Anna spojrzała na nich obu. Ojciec i syn. 2 historie, które właśnie zaczęły się pisać od nowa. I nagle poczuła, że jej decyzja jest prostsza, niż myślała. Tego samego wieczoru, późno w nocy, napisała maila do wydawnictwa. Długo patrzyła na ekran, zanim kliknęła wyślij. Szanowni Państwo, dziękuję za propozycję. To dla mnie zaszczyt, że docenili Państwo moją pracę. Jednak z ogromnym szacunkiem muszę odmówić. Moje życie właśnie zaczęło się na nowo. Tu, gdzie najmniej się tego spodziewałam. Z wyrazami wdzięczności, Anna Kowalska. Następnego dnia rano zapukała do Wiktora. Był w ogrodzie, bez koszuli, w starych spodniach roboczych, z łopatą w ręku. Spojrzał na nią pytająco. Zostaję, powiedziała po prostu. On odłożył łopatę i podszedł. Objął ją mocno. I wtedy już wiedzieli oboje. Nie potrzeba wielkich miast, żeby życie było pełne. Wystarczy mała wieś, jeden wiatrak i ktoś, kto przy tobie zostanie. Czerwiec w Rogowie był czasem dojrzewania i roślin, i ludzi. Pola falowały złotem, dzieci biegały boso po trawie, a wieczory przynosiły zapach skoszonego siana. Anna czuła, że wszystko powoli osiada na swoim miejscu, jakby każdy fragment życia wreszcie zaczął do siebie pasować. Z Wiktorem dzielili już codzienność, nie tylko czułe gesty, ale też ciszę przy kolacji, wspólne sadzenie pomidorów, naprawianie płotu czy wizyty u Eli na kawie.
Nie było w tym fajerwerków, ale było ciepło. A Anna wiedziała, że to właśnie ciepło jest tym, czego zawsze szukała. Pewnego dnia Wiktor przyniósł jej stary, odnowiony stół ogrodowy. Na twój kawałek świata, powiedział, żebyś mogła przy nim pisać, czytać i patrzeć, jak wszystko rośnie. Jak my, odpowiedziała i dotknęła jego dłoni. Tymczasem Michał zadomowił się na dobre. W tygodniu pracował w warsztacie, a weekendy spędzał z ojcem, odnawiając stodołę, która miała stać się jego własnym domem. Ich rozmowy były coraz dłuższe. Czasem kłócili się o szczegóły, ale już bez bólu, jakby przeszłość przestała dzielić, a zaczęła łączyć. Anna cieszyła się ich widokiem. Czasem wieczorem wychodziła z herbatą na ganek i patrzyła, jak mężczyźni siedzą przy stole, śmieją się, dyskutują, planują. Jakby nic nigdy nie było złamane. W ostatni dzień szkoły dzieci wręczyły Annie bukiet kwiatów z ogrodu Zosi i album ze zdjęciami klasowych chwil. Żeby pani zawsze pamiętała, że tu jest pani dom, powiedziała dziewczynka. Anna uśmiechnęła się przez łzy. Już wiedziała, że została na zawsze. Wieczorem, siedząc z Wiktorem pod rozgwieżdżonym niebem, powiedziała: myślisz, że można być szczęśliwym bez wielkich słów? Można, odparł. Wystarczy być i mieć przy sobie kogoś, kto też po prostu jest. Nie odpowiedziała. Po prostu ujęła jego dłoń. Mocno. I w tej chwili wiedziała, że wszystko, co miało znaczenie, już się wydarzyło. 2 dni po zakończeniu roku szkolnego Anna obudziła się wcześnie, z dziwnym przeczuciem. Przez otwarte okno wpadał zapach lip i świergot ptaków. W kuchni czekała na nią karteczka przyczepiona magnesem do lodówki. Zobacz wiatrak, wchodź ostrożnie. Zmarszczyła brwi z lekkim uśmiechem, założyła bluzę i ruszyła w stronę gospodarstwa. Wiatrak stał jak zwykle, ogromny, spokojny, gotowy do kręcenia się razem z wiatrem. Weszła po znajomych schodach, aż dotarła do niewielkiego pomieszczenia, które kiedyś pokazywał jej Wiktor. Ale tym razem wyglądało inaczej. Na środku stał mały stół, nakryty białym obrusem. Obok 2 krzesła, termos z kawą i talerzyk z jagodową drożdżówką. A na ścianie zawieszona ramka z ich wspólnym zdjęciem z festynu. Zza urządzenia wyszedł Wiktor, ubrany w czystą koszulę. W dłoni trzymał małe, proste pudełko z drewna. Nie umiem mówić pięknie, ale umiem robić rzeczy na zawsze. Jeśli chcesz, żebym przy tobie był. Na dobre i zwyczajne. Anna przez chwilę nie mogła nic powiedzieć. Patrzyła na niego, jakby nie wierzyła, że to się dzieje. Chcę, powiedziała w końcu. Nawet jeśli czasem wiatr ucichnie. Wiktor uśmiechnął się, zawstydzony i szczęśliwy zarazem. Otworzył pudełko. W środku leżał srebrny pierścionek z delikatnym wzorem liści. Za oknem skrzydła wiatraka zaczęły się obracać, jakby i one chciały zatańczyć. Tego wieczoru Anna zapisała w swoim notesie: nie zawsze trzeba zaczynać życie od nowa. Czasem wystarczy znaleźć kogoś, przy kim życie zaczyna się dziać naprawdę. Wiatrak nadal kręcił się nad rogowem. Jego skrzydła cięły powietrze powoli i rytmicznie, jakby oddychał razem z całą wsią. Na polach dojrzewało zboże, dzieci jeździły na rowerach wzdłuż polnych dróg, a w ogrodach kwitły malwy i róże. Anna siedziała na werandzie nowego domu, nieco większego, zbudowanego obok starego, z pomocą Wiktora i Michała. Na kolanach trzymała książkę, ale nie czytała. Obserwowała świat, ich świat. W ogrodzie Wiktor przycinał jabłoń, a Michał rozstawiał stoły pod namiotem. Mieli dziś gości. Ślub cywilny był kameralny, wśród kwiatów i znajomych, bez wielkich przemówień, ale z wielkim sercem. Na stole stały już słoiki z domowym kompotem, chleb na zakwasie, kilka placków upieczonych przez Elę, a w powietrzu unosił się zapach mięty, którą Anna posadziła rok wcześniej. Dzieci z miejscowej szkoły przyszły z własnoręcznie zrobionym transparentem. Miłość pod wiatrakiem jest najprawdziwsza. Wszyscy się śmiali, a Anna czuła się pełna. Nie dlatego, że życie było idealne, ale dlatego, że było prawdziwe. Wieczorem, gdy ostatni goście wracali do domów, a światło latarni rozlewało się po trawie jak złoty puder, Wiktor objął ją w milczeniu. Wiesz, powiedział, wiatraki nie działają bez powietrza, a ja bez ciebie nie oddycham tak samo. Anna uśmiechnęła się, a ja jestem wiatrem, ale tylko dla ciebie. Wiatr zawiał lekko, a skrzydła wiatraka poruszyły się jeszcze raz, jakby składały przysięgę razem z nimi.